Czy w konfrontacji z Rosją faktycznie zagraża nam wojna atomowa, albo przynajmniej trzecia wojna światowa? Jaką rolę w tym wszystkim odgrywają Chiny? Jak do tego wszystkiego miesza się Korea Północna? Co dzieje się na Bałtyku, a także i na naszym polskim podwórku? O tym wszystkim w raporcie operacyjnym. Dzisiaj trochę muszę opierać się na notatkach. Niestety tak wiele szczegółów i tak wiele z nich ucieka, że dobrze by było jednak, aby informacje były w jakiś sposób kompletne i tworzyły całokształt. Lecimy więc po kolei. Czy to, co się wszystko dzieje z atomem, z bronią atomową, to jest realne zagrożenie, czy to dalej gra strachem, o której niejednokrotnie już w podcaście na celowniku przecież mówiliśmy i do odsłuchania tych odcinków serdecznie zapraszam do rozmowy m.in. z pułkownikiem Sokałą, z doktorem Sokałą i z pułkownikiem Korowajem. Co się tak naprawdę dzieje? Rosja w efekcie na zapowiedzi o przekazaniu broni i pocisków dalekiego zasięgu straszy oczywiście atomem. W reakcji społeczeństwa panikują. Dlaczego by miały nie panikować? Nie ma co się dziwić. I teraz Rosja straszy, ale zastrzega sobie też prawo do adekwatnego działania. Zastrzega sobie prawo. Wiemy, jak akurat prawo jest konstruowane w takich miejscach jak Rosja. Więc pewnie takie prawo faktycznie, jakkolwiek nie będzie chciała, to sobie zastrzeże, łącznie przecież ze zmianą i doktryny, jeśli chodzi o użycie broni atomowej i obniżenie progu, kiedy tego można użyć. I straszy się, że każdy atak na terytorium rosyjskie, każdy atak z użyciem też broni właśnie zachodniej będzie tak klasyfikowany, czyli de facto straszymy, a właściwie Rosja straszy, nie my, że tej broni użyje. Co się dzieje tak naprawdę? Leci międzykontynentalna i tutaj znowu cudzysłów. Dlaczego? Cudzysłów pytanie właściwie, bo niektórzy podnoszą, że być może wcale tak naprawdę ta rakieta nie była międzykontynentalna. Co ważne, ona jest nie tyle sama w sobie ładunkiem, co nośnikiem tychże ładunków. Ostatnio miały chyba być 4 takie ładunki, które poleciały w stronę Ukrainy. Czy cel tak naprawdę w Ukrainie, a właściwie rakieta jako nośnik zaniosła te ładunki w okolice Dniepru, czy był ważny? Nie. To chodziło tylko i wyłącznie o pewien przekaz, aby pokazać, jesteśmy w stanie takie rakiety, takie nośniki wysyłać. Więc się bójcie. Lecimy dalej. O zastraszaniu społeczeństw powiedziałem. To nie chodzi o zastraszenie rządów. Pamiętajmy, rządy mają służby specjalne i nieważne jak one są nastawione antyrosyjsko, czy jeszcze inaczej, neutralnie, jak niektóre państwa, to zawsze będą miały informacje i będą w mniejszym czy większym zakresie wiedzieć tak naprawdę, co się dzieje i jakie są intencje, więc pamiętajmy, cały ten przekaz nastawiony jest tylko i wyłącznie na nas jako społeczeństwa. Dalej, o zmianie doktryny było. Musimy mocno to podkreślić, że ona ma też obniżyć próg, kiedy tej broni rzekomo Rosja może użyć. I pytanie tak naprawdę, czy będzie chciała używać, bo straszy się tak naprawdę państwa zachodnie, że obiekty wojskowe na ich terytorium zostaną zaatakowane przez Rosjan w momencie, kiedy te pociski dalekiego zasięgu w stronę Rosji będą latać. Straszy się na jakiej zasadzie, że to będą właśnie jakieś pociski atomowe, tylko nie zapominajmy, kto tak naprawdę Ukrainie te pociski przekazuje, bo mowa przede wszystkim o Stanach Zjednoczonych, Francji i Wielkiej Brytanii, które tak po cichu, o czym było w ostatnim raporcie operacyjnym, bo właściwie ten temat też na swój sposób był omawiany, ale dzisiaj wymaga on doprecyzowania. To zastanówmy się, czy tak łatwo te obiekty francuskie i brytyjskie Rosja w sposób niezauważony zaatakuje. Co mamy dalej? Kwestia gruźb, a ich realizacji. O co mi chodzi? Tu jest bardzo duże ryzyko, bo jeżeli komuś czymś grozimy, czyli de facto mówimy o naszej reakcji na jakieś działanie, a potem tej groźby nie zrealizujemy, to nigdy nie będziemy poważnie traktowani. Na co się to przełoży? Że ktoś się nie będzie nas obawiał. Więc Rosja sama w pewien sposób taką ryzykowną poprzeczkę wiesza, bo wie, że jeżeli na pewne rzeczy nie zareaguje, to nikt jej się kompletnie bać nie będzie. Z drugiej strony może być ten mały element szaleństwa, że będzie głupiego coś chciała zrobić, ale pamiętajmy, to jest miecz obosieczny
Nie chodzi mi o to, że zaatakujemy się wzajemnie atomem, ale my także jako Zachód, jako NATO taką broń posiadamy. Dochodzą tutaj jeszcze inne elementy. O co mi tak naprawdę chodzi? Zobaczcie, chodzi bardzo mocno znowu o Trumpa, o amerykańskie wybory. Możemy się zastanawiać, czy nieprzewidywalność Trumpa, jego impulsywność, i tutaj znak zapytania w nawiasie, jego trochę udowadnianie, że biznesowe podejście jest lepsze od tego politycznego, że będzie skuteczniejszy, że pewne rzeczy załatwi, niesie tak samo szanse, jak i zagrożenia. Ale do Trumpa poleciał Mark Rutte, czyli nowy sekretarz generalny NATO. Mówi się o tym, że ma pozytywny wpływ na Trumpa. Pytanie, czy faktycznie ma pozytywny, czy trochę jest klakierem. No zobaczymy niestety, ale musimy poczekać i na te efekty. Trochę żartując, żeby nie było za sztywno, filmy, które się pojawiły, które pokazały opad tej rakiety i uaktywnienie pocisków, różnie są interpretowane przez różnych komentatorów. Jedni twierdzą, że to był atak udany, że te pociski jakiś tam cel osiągnęły, nieważne czy to kwestia celu militarnego czy społecznego, ale niektórzy podnoszą, że tak naprawdę te pociski że się rozsypały, że były niesprawne. Już kiedyś dawno temu żartowałem, że Rosjanie może też się boją tej broni użyć. No, bo przyciśnięcie tego guzika nie wiadomo, jaki ostatecznie przyniesie efekt. Ale wróćmy do poważniejszych tematów. Dlaczego Rosja też traktuje niezależnie od ujęcia prawnego na naszym narodowym podwórku, czy międzynarodowym, europejskim, jako państwo terrorystyczne? Zobaczcie, że to wszystko, co Rosja robi, zależy jej na umiędzynarodowieniu. No po to też między innymi ściąga Koreańczyków i angażuje inne państwa. Na tym, aby między sobą różne państwa też się pstrykały, mówiąc mocno kolokwialnie, i aby było zainteresowanie mediów. No przecież to są jedne z głównych elementów, jeśli chodzi o terroryzm definicyjnie, tak? Bez tych elementów tak naprawdę tego terroryzmu nie ma. Dalej, w co sobie gra Rosja? Zobaczcie, że serbski prezydent, a nie czarujmy się, Serbia akurat po tej stronie przyjacielskiej trochę z Rosją się ima, no twierdzi, że Putin nie blefuje, że on jako jeden z nielicznych tak naprawdę bardzo dobrze zna Putina i tutaj blefu nie ma. I co ważne, że przygotowuje on swoje państwo na potencjalne przejście osi pewnych działań wojennych. Nie wiem, może różne mapy Europy posiadamy, ale niekoniecznie mi się wszystko składa z tym, co mówi serbski prezydent. Kolejna rzecz trochę na uspokojenie. Zwróćcie uwagę, szanowni, że na około 30 minut przed wystrzeleniem tejże rakiety amerykańskie władze zostały przed tym uprzedzone. Dlaczego? Prosta przyczyna. Doskonale wiedziano, że Amerykanie i tak się ze sojusznikami podzielą tą informacją, a po drugie, żeby Amerykanie swoich przycisków też nie wcisnęli, bo przecież nie posiadają wiedzy, czy ta rakieta mogąca przenosić ładunki jądrowe przenosi je, czy nie. Więc najprawdopodobniej Amerykanie wtedy też by zareagowali. Pytanie, czy powinniśmy również wierzyć, że to leci tylko pocisk nieatomowy na pokładzie tej rakiety. No i zbliżamy się ku końcowi tego wątka. Putin oczywiście straszy przemówieniami do własnego społeczeństwa i również na zewnątrz. Mniej więcej w tym samym czasie Miedwiediew, nie wiem, może akurat przypadkiem trzeźwy, ale mówi, że w rosyjskich władzach nie ma szaleńców i tak naprawdę nikomu na tej wojnie, zwłaszcza atomowej, nie zależy. Więc albo niektórzy zaczyna do nich docierać, co się dzieje i trochę zaczynają się obawiać, albo jest to kwestia ta, o której mówiłem parę chwil temu, czyli grozisz, musisz groźbę zrealizować. Jeżeli nie realizujesz, no to niestety, ale konfrontację, nie mówię o wojnie, ale konfrontację zaczynasz przegrywać. I ostatni element, wcale nie taki skromny. Jeżeli, szanowni, okazałoby się, że Rosja, ale właśnie przez te swoje niespełniane groźby, bezzębność pewną, nie realizuje swoich postulatów de facto groźb, no to jak myślicie, czy przestrzeń ta międzynarodowa, geopolityczna znosi pustkę? W żadnym wypadku. I tutaj nie stawiam tego jako coś pewnego, ale pod Wasze też rozważania samodzielne. Kto i dlaczego będą to Chiny będą próbowały tą rosyjską pozycję zająć? Bo powód jest bardzo prosty.
przegrana w mniejszym czy większym cudzysłowie Rosji w konfrontacji z Zachodem w medialnym przekazie, bo niekoniecznie faktycznym, oznaczałaby zwycięstwo Zachodu, a zwycięstwo Zachodu ani Rosji, ani Chinom na rękę nie jest. No i skoro jesteśmy przy atomie, to jeszcze jeden wątek właśnie koreański. To jako osobny temat, ale bardzo, bardzo króciutki. Korea straszy wojną termojądrową. Tak nosi tytuł jednego z artykułów, czyli de facto to samo, o czym mówiliśmy przed chwilą. Straszy oczywiście w aspekcie Półwyspu Koreańskiego, ale niekoniecznie, bo między wierszami można co nieco więcej wyczytać. Tylko znowu, czy to nie jest ujadanie kogoś, kto ma trochę połamane zęby, bo jednocześnie w tym samym czasie pojawiają się informacje przecież, że waluta koreańska, won, jeśli dobrze pamiętam, mogę się mylić, leci na łeb na szyję, że są wręcz pewnego rodzaju promocje za to, kiedy płaci się narodową walutą, bo jest ogromny problem, nawet przemytnicy i przestępcy, również ci pod płaszczykiem działania w aparacie państwowym mają ogromne problemy. No i też się pojawia takie pytanie tak naprawdę o te wojska, o sprowadzenie wojsk północno-koreańskich do Ukrainy. Co to tak naprawdę miało na celu? I szanowni, śmiem twierdzić, albo raczej się zastanawiać, czy tak naprawdę Kim nie chciał lekko zweryfikować wartości bojowej swojej armii, bo przecież do tej pory takiej szansy nie miał, no bo umówmy się, strefa zdemilitaryzowana i konfrontowanie się wzrokowe wojsk to nie to samo przecież. Z drugiej strony jakieś ucieczki i tym podobne rzeczy. Ucieczki nawet i w dwie strony, bo zdarza się, że ci, co uciekają, potem wracają, ale to nie to samo, co realna konfrontacja w dzisiejszym świecie, więc być może ma to być też test, więc też w interesie Zachodu będzie, brzydko mówiąc, ale żeby północno-koreańskie wojsko manto zbierało i to bardzo, bardzo mocne i szybkie. Kochani, Bałtyk i w ogóle akweny na, nazwijmy to, północ Europy. Znowu jakieś kable, znowu jakieś światłowody mają problemy. Skandynawowie się irytują, sabotaże i dywersje zaczynają królować. Podkreślam różnicę między sabotażem a dywersją i weźcie to mocno pod uwagę, bo to nie jest jedno i to samo i należy na pewno dobrze się zastanawiać, kiedy mamy do czynienia z sabotażem, a kiedy z dywersją. Ale co ważne i o czym żebym nie zapomniał. Jak zwykle przypadkiem chińskie statki, narodowy rosyjski kapitan, uszkodzona kotwica, dokładnie te same problemy, przecież to nie jest pierwszy przypadek. A my oczywiście znowu dajemy się kupić przekazom pewnym medialnym, które pokazują te kotwice, ich zdjęcia i że to był taki przypadek, że akurat ten statek pod banderą chińską, ale z rosyjskim kapitanem, czy jeszcze inną banderą, nagle niechcący uszkodził światłowód. I szanowni, być może tak naprawdę ostatni wątek podsumowujący zarówno te kwestie dotyczące Bałtyku, akwenów w ogóle, ale całkiem możliwe, że i relacji z Rosją, a i Chinami. Czy tak naprawdę posiadamy jako taką strategię, podkreślam bardzo mocno, strategię stanowczej i dotkliwej odpowiedzi? Bo jeżeli ktoś nas cały czas poddrapuje, rozdrapuje nam rany itd., a my nic z tym nie robimy, no to niestety nic dobrego z tego nie będzie, tak? Niemiecki wywiad i nie tylko akurat niemieckie służby bardzo mocno ostrzegają, że Rosja będzie intensyfikować swoje działania właśnie dywersyjno-sabotażowe z wykorzystaniem również metod terrorystycznych. No i pod nasze zastanowienie mam takie pytanie. A może to wszystko realizujemy, ale tylko o tym głośno nie mówimy. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Do usłyszenia, do poczytania, do zobaczenia na www.nacelowniku.com. A, i jeszcze jedno. Eksperci z YouTube'a. Przestańcie ferować wyroki dotyczące sytuacji, która miała miejsce w Warszawie i śmierci policjanta. Nie znacie całej sytuacji i dynamizmu, jaka miała miejsce w trakcie wydarzenia. Nie wiecie, jak wyglądała komunikacja pomiędzy zespołami. Nie wiecie, jak wyglądała komunikacja z dyżurnym. Poczekajmy na wszystkie ustalenia. Wtedy ewentualnie będziemy wytykać błędy i te indywidualne, i najpewniej niestety, ale te systemowe. Podobnie śmiało hejtowaliście sobie instruktorkę wyszkolenia strzeleckiego ze Straży Granicznej.
a wyszło jak wyszło. Dziękuję.